Cześć, z tej strony Tomek z Programujemy. Dzisiaj poznamy sobie kolumny, pobawimy się troszkę tym, jak zarządzać kolumnami we Flutterflow, a w kolejnym odcinku będziemy sobie omawiać wiersze. Ok, no to nazwijmy sobie nowy projekt jako kolumny. Kliknijmy Enter. Użyjemy tutaj pustego projektu. Zostawimy tutaj nazwę projektu jako kolumny. Klikniemy dalej. Odhaczymy sobie oczywiście Setup Firebase, ponieważ naszej aplikacji nie będziemy łączyć z bazą danych. Klikamy Start. No i mamy tutaj główne okno. Może wyrzucimy sobie ten pasek u góry, Action Bar. No i jak widać tutaj mamy już utworzoną kolumnę w tym takim widoku podstawowym, tak? W tym szablonie podstawowym, który wybraliśmy. Klikamy sobie, żeby przejść tutaj do listy naszych komponentów. Usuniemy sobie również tą kolumnę, tak? I mamy pusty ekran, biały ekran, na którym możemy umieszczać już umieszczać nasze kolumny, naszą kolumnę. Ok, no to dodajmy sobie kolumnę. Żeby to zrobić, klikamy tutaj dodaj, zaznaczamy kolumnę i przeciągamy sobie na nasz ekran. Jak widać, kolumna jest tutaj już widoczna, jest tu taki znacznik napisany kolumn, ale najlepiej jest to widoczne w drzewie, w takim widoku drzewa. Żeby do niego przejść, klikamy sobie tutaj. I widać, tu jest nasz ekran główny i w środku jest nasza kolumna. Po kliknięciu w kolumnę po prawej stronie widzimy ustawienia naszej kolumny. Tutaj to, co widzimy, to jest ustalenie minimalnego wymiaru do naszego obiektu, w którym kolumna się znajduje, to zaraz pokażemy. Dodajmy sobie do tej kolumny przykładowo pole tekstowe. Żeby to zrobić, możemy albo kliknąć sobie tutaj dodaj, tak? Ale łatwiej jest tutaj w widoku drzewa kliknąć sobie plusik i dodać nowy widget. Dodajmy sobie może zdjęcie. Dodając zdjęcie, automatycznie załadowuje się zdjęcie stokowe, gdzie mamy tutaj adres. Możemy kliknąć sobie lupkę, tak? I wybrać jakieś zdjęcie z Unsplasha, czyli darmowe zdjęcie do użytku w naszym projekcie. Wybierzmy sobie może tego psa. Ok, mamy psa i co dalej? Pies znajduje się tutaj w kolumnie. Jak sobie najedziecie na naszą kolumnę, na zdjęcie, widać, że tu pojawia się znacznik image, tak? Ok, ale tutaj nie widzimy tego zdjęcia. No to dlaczego? Dlaczego go nie widzimy? Z tego względu, że tutaj są takie, jak zobaczycie, trójkąty bardzo małe, które służą do rozwijania tego, co znajduje się w danym obiekcie. Czyli tutaj mamy nasz ekran główny. W środku, w tym ekranie mamy kolumnę, a poniżej, jak sobie rozwiniemy, mamy zdjęcie. Jak teraz klikniemy sobie zdjęcie, to jesteśmy na zdjęciu. Jak klikniemy sobie na kolumnę, jesteśmy na kolumnie. I polecam tutaj korzystać z tego widoku drzewa naszego projektu z naszymi widgetami, z tego względu, że łatwiej jest wtedy się zauważyć, co akurat kliknęliśmy i oczywiście możemy tu sobie zaznaczać, ale wygodniej jest zaznaczać sobie tutaj. Jeżeli chcecie sobie rozszerzyć ten ekran, możecie sobie go po prostu chwycić i przesunąć. Ok, wracamy do naszego zdjęcia, a raczej do naszej kolumny, bo zdjęcie, tak jak wcześniej wspomniałem, jest w kolumnie. Klikamy kolumna i tutaj mamy ustawienia kolumny. Jeżeli sobie klikniemy tutaj tą ikonkę, no to nasza kolumna rozszerza się, oczywiście kolumna, czyli ona się wzdłuż nie rozszerza, tylko rozszerza się tutaj w dół, rozszerza się do takiego maksymalnego, że tak powiem, rozmiaru. Jeżeli klikniemy tutaj, no to rozmiar kolumny dopasowuje się do rozmiaru zdjęcia. Sprawdźmy to, kliknijmy sobie zdjęcie i wpiszmy sobie rozmiar na przykład 100 na 100. Jak widzicie, rozmiar zdjęcia to 100 pikseli na 100 pikseli i rozmiar kolumny jest taki sam, ponieważ kolumna w tym wypadku dopasowuje się do wymiaru naszego zdjęcia, tak? Chodzi o szerokość kolumny, tutaj widzicie?
Tu jest maksymalny, tutaj jest minimalny. OK. Dopasowany do naszego zdjęcia. Ale zróbmy sobie tutaj kolumnę, rozciągnijmy, tak? I co teraz możemy zrobić? A możemy tutaj ustalać sobie obiekt, który wrzuciliśmy, czyli widget naszego zdjęcia, tak? Nasze zdjęcie. Możemy klikając na kolumnę ustalić sobie pozycję tego zdjęcia. Tutaj będzie u góry, tutaj będzie na środku, tutaj będzie na dole kolumny. Jeżeli dodamy sobie więcej widgetów, czyli przykładowo zduplikujemy sobie te zdjęcie, bo możemy kliknąć po prostu, nie musimy dodawać plusa, nie musimy wrzucać tutaj kolejnego zdjęcia, tak? Choć możemy to zrobić, wrzućmy sobie, tak? Zdjęcie ma 300 na 300, jeżeli byśmy chcieli, żeby było takiej samej wielkości, klikamy 100 na 100, tutaj, ale cofnijmy sobie to, usuńmy zdjęcie, możemy te zdjęcie po prostu dodać w ten sposób, że klikniemy tu na to zdjęcie, które mamy, widzicie, zwinęła się, klikamy prawy i klikamy duplikuj, klikamy prawy i klikamy duplikuj, co zaoszczędzi nam czas. No jak widzicie, te zdjęcia są ułożone teraz w kolumnie, mamy zaznaczoną kolumnę na dole, żeby je po prostu wyśrodkować, klikamy tutaj na ustawieniach kolumny środek, albo klikamy u góry na przykład i mamy zaraz u góry, tam gdzie zaczyna się kolumna. Środek, dół i kolejna rzecz to jest ustawienie elementów według takiej samej odległości między sobą, co pomoże nam na przykład jak sobie dodamy tu kolejne zdjęcie, zduplikujmy sobie, jak widzicie odległość między tymi widgetami, między tymi zdjęciami jest taka sama, tak? Kliknijmy sobie kolumnę, kliknijmy sobie tutaj. Tu również mamy ustawienie, które wypełnia nam przestrzeń dookoła, tak? A tutaj mamy wypełnienie, ale również pierwszy element, pierwsze zdjęcie wtedy jest ułożone zaraz u góry i zaraz na dole, czyli dopasowuje do kolumny, do całego rozmiaru kolumny. OK, jeżeli chodzi o te rzeczy, no to tutaj kolumna ma, jak widzicie, taki rozmiar, jak tutaj nam pasek pokazuje ten zielony, czyli wymiar kolumny. Możemy sobie przykładowo tą kolumnę rozciągnąć tutaj i wtedy kolumna ma wielkość całego, że tak powiem, całego ekranu. No to tak wygląda. Jeżeli chcemy sobie na przykład, żeby te zdjęcie było jedno pod drugim, no to co musimy zrobić? Musimy kliknąć kolumna, tak? I ustawienie tutaj, że na przykład elementy są u góry. I teraz mamy listę naszych zdjęć. OK, no to weźmy sobie teraz, zróbmy tutaj odstępy między zdjęciami, bo jak widać możemy sobie zrobić na przykład tutaj to klikając kolumn i rozłożyć elementy na przykład równomiernie, ale jeżeli chcemy sobie na przykład konkretnie tutaj podać wartość, tak, pod zdjęciami, to już tu wam zaraz pokażę, to musimy na przykład zrobić tak, zdjęcie klikamy i jak już w jednym odcinku pokazywałem, ustawiamy sobie padding, czyli odległość między zdjęciem. Tu jest odległość dolna, tak, czyli przykładowo 10 pikseli, pod tym zdjęciem będzie również 10 pikseli, tutaj będzie również 10 pikseli. OK, to mamy. Co tutaj mogę wam jeszcze pokazać? Jeżeli chcecie na przykład, żeby tutaj nie było żeby było rozciągnięte, zdjęcia były rozciągnięte elementy, bo niekoniecznie muszą to być tylko zdjęcia. Jeżeli chcecie, żeby jakiekolwiek widgety były rozciągnięte do kolumny, która zajmuje nam szerokość całego ekranu, to możemy również sobie ustawić padding kolumny, tak? Czyli możemy ustawić tutaj 20, czyli padding prawy, margines, no, padding prawy. Możemy tutaj ustawić sobie 20 i jak widzicie, już tutaj mamy wtedy odstęp. Już ładniej to wygląda, ale ustawmy sobie na przykład na 50
lewy, 50 pikseli prawy. No jak widzicie, mamy tutaj już listę zdjęć. To był wstęp taki, myślę, że Wam bardzo pomogłem, jeżeli chodzi o ustawienia kolumn. Pamiętajcie tutaj, że jeżeli nie widzicie tych zdjęć, macie tutaj taki mały trójkącik, który Wam pokaże wszystkie elementy, gdzie możemy po tych widgetach sobie przechodzić. Ok, no to by było tyle. Ja zapraszam Was do kolejnego odcinka. Na moim kanale znajdziecie wiele odcinków, no i będziemy cały czas działać, bo chcę Wam pomagać. To jest mój cel. Chcę Wam pomagać, uczyć się z Wami, ale również żebyśmy szli cały czas do przodu. Trzymajcie się, programujemy, hej.